możemy ustalić, w jakich mniej więcej dniach była wyprodukowana seria odkurzaczy, do której należał również ten. Po otworzeniu tej przedniej pokrywy tutaj jest taki specjalny wyłącznik. Zwalnia tutaj przycisk tego wyłącznika i odkurzacz się wyłącza, czyli mamy tutaj tak naprawdę dwa wyłączniki obok siebie. Bardzo fajnie, prosto jest to zrobione, ale zupełnie inaczej, czy w każdym razie troszkę inaczej niż w modelu Z325. I po prostu wyciągamy silnik, on już nie jest tutaj w inny sposób przykręcony. A wszystko to tak naprawdę jest trzymane przez łącznie 6 śrub, to są dwie długie śruby. O tym zrobimy kolejny, chyba myślę, że niedługi odcinek. Cześć, dzisiaj chciałbym Was bardzo zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony jednemu z 3 odkurzaczy wypożyczonych tutaj do przejrzenia na kanale przez Rafała. Bardzo za to dziękuję. W poprzednich odcinkach oglądaliśmy m.in. taki odkurzaczyk niemiecki Vorwerk Lutinus. Właściwie to jest model Kobold 111 z połowy lat 50. Bardzo ładny odkurzaczyk, któremu poświęcone były tutaj co najmniej 2, a może 3 odcinki. Jest jeszcze do obejrzenia stary odkurzacz Electrolux 7 z lat 1920, czyli taki stulatek. A dzisiaj obejrzymy jeden z tych 3 odkurzaczy, odkurzacz Electrolux Z320. Prawdopodobnie z początku lat 1970. Jeżeli dobrze pamiętam, tak jak przeczytałem, to te odkurzacze, ten model Z320 był produkowany od 1971 roku do 1975 roku. My tutaj na kanale w jednym z poprzednich odcinków oglądaliśmy już bardzo podobny zewnętrznie, kolorystycznie różniący się, ale jeżeli chodzi o konstrukcję, bardzo podobny. Troszeczkę nowszy model Z325, to był model produkowany od 1975 roku do 1979 roku, czyli następca tego modelu, który mamy dzisiaj na stole, a poprzednikiem tego modelu, który oglądamy dzisiaj, był, jeżeli dobrze pamiętam, odkurzacz Electrolux Luxomatic Z100 produkowany do 1971 roku, ale jeszcze od chyba połowy lat 60. Ten model Z320 był odkurzaczem, który chyba po raz pierwszy w historii odkurzaczy Electrolux posiadał kółeczka. Wydaje mi się, że te poprzednie w kółeczka nie były wyposażone, miały coś w rodzaju płozów. W każdym razie przesuwało się je po dywanie. Ten poprzednik naszego dzisiejszego modelu, czyli Luxomatic Z100, jest odkurzaczem, który też chętnie tu kiedyś obejrzę, bo wydaje mi się, że on troszeczkę podejrzanie przypomina takie nowsze modele radzieckiej czajki, ale to sobie zobaczymy. Wydaje mi się, że radziecka czajka, jeden z modeli radzieckiej czajki był skopiowany właśnie z odkurzaczy Electrolux Luxomatic lub być może nawet z troszeczkę wcześniejszych modeli Electroluxa, ale to jest temat na kolejny odcinek. Dzisiaj zajmujemy się tym odkurzaczem. Electrolux 320, on powinien być sprawny, aczkolwiek tak jak wspominał Rafał, niektóre elementy tego odkurzacza mogą nie działać. Nie wiem, czy uda nam się tutaj wszystko dzisiaj naprawić, bo jednak nie jest wcale łatwo zdobyć części zamienne do tych odkurzaczy, ale na pewno obejrzymy jego konstrukcję, rozmontujemy ten odkurzacz, wyczyścimy ten odkurzacz, zobaczymy, co działa, co nie działa i co ewentualnie należałoby w tym odkurzaczu wymienić. Także na ten odcinek bardzo Was dzisiaj zapraszam, a ja sam jestem bardzo ciekawy, czym ten model odkurzacza Z320 różni się od tego Z325, który już tutaj kiedyś oglądaliśmy. No na pewno różni się kolorystyką. Model Z325 był taki pomarańczowo-czarny, ten jest w większości w takich tonach biało-czarnych. Bardzo ładny, bardzo estetyczny odkurzacz. Tak jak powiedziałem, był to chyba pierwszy model Electroluxa na kółkach, ale nie tylko, bo był to chyba też pierwszy model, jeżeli dobrze pamiętam, z automatycznym wyłączeniem po zapełnieniu worka, a właściwie nawet po zapełnieniu worka ustawionym do pewnego właśnie ustawionego tutaj przez użytkownika poziomu. Po prostu po osiągnięciu pewnego stopnia zapełnienia worka ten odkurzacz się wyłączał. Otwierała się chyba też w nim automatycznie ta przednia pokrywa, co powodowało
wyłączenie odkurzacza. To było też powtórzone w następnym modelu Z325, cały ten mechanizm. Czy jest tak samo zrobiony? Zobaczymy. Pamiętam, że w filmie o odkurzaczu Z325 zaglądaliśmy tutaj pod tę pokrywę, żeby zobaczyć, jak działa ten mechanizm regulacji. Zresztą w praktyce chyba wtedy nie udało nam się tego wypróbować. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Czy wymaga naprawy, czy jest to sprawne. Przepraszam. Włożę ten worek. Ten odkurzacz Z320 nie był pierwszym ze zwijaczem przewodu. Zwijacz przewodu na pewno występował w odkurzaczu Luxomatic Z100. To był chyba pierwszy odkurzacz Luxomatic Z100 Electrolux ze zwijaczem przewodu. No i właśnie po raz pierwszy tutaj chyba w tym modelu zastosowano tę automatykę wyłączania przy zapełnionym worku i chyba też przy otwarciu tej pokrywy. Poza tym, tak zewnętrznie, szczerze mówiąc, poza kolorystyką od modelu Z325, ten model bardzo wiele się nie różni. Ja bym teraz chętnie rzucił okiem na tabliczkę znamionową, którą postaram się wyświetlić także tutaj z boku, żeby była dla Was widoczna. Duże logo Electrolux, napis Made in Germany. Oczywiście chodzi wtedy na początku lat 70. o Niemcy zachodnie. Model Z320, tutaj jest numer seryjny tego produktu, czy właściwie numer tego konkretnego odkurzacza. Numer seryjny, czyli numer serii produkcyjnej, jest zamieszczony tutaj i wydaje mi się, że chyba w tym numerze kryje się też data produkcji tego odkurzacza. 3 to jest, wskazywałoby tutaj na rok 73, a 12 to nie jest miesiąc, to jest chyba tydzień. Kolejny tydzień w roku, czyli 12 tydzień roku 1973, czyli dosyć dokładnie możemy ustalić, w jakich mniej więcej dniach była wyprodukowana seria odkurzaczy, do której należał również ten egzemplarz. Jest tutaj znaczek urządzenia w drugiej klasie ochronności, czyli nieposiadającego przewodu z żyłą ochronną. Tutaj jest zwykły dwużyłowy przewód. Jest tutaj znaczek niemieckiego Związku Elektrotechników VD. Jest tutaj znaczek wskazujący na urządzenie, które nie powoduje zakłóceń radioelektrycznych, czyli posiada kondensator przeciwzakłóceniowy. Jest tutaj informacja o napięciu, wówczas ciągle jeszcze 220 V. I jest tutaj informacja o mocy silnika. Tu jest chyba 800 W. Nie pamiętam, jaka wartość była tutaj podana na tabliczce odkurzacza Z325. Mogę też dla porównania wyświetlić z boku tę tabliczkę i zwrócę tam uwagę na moc, jaka była podana na tabliczce znamionowej. To jest właściwie wszystko. Aha, tutaj łożysko tego przedniego kółeczka jest chyba też uszkodzone. Zobaczymy. Może uda nam się do tego dostać i to łożysko też wymienić. Muszę sprawdzić, jakie łożysko tutaj się znajduje. Te łożyska obracają się ładnie. Bardzo fajny jest ten pomysł z wyprowadzeniem przewodu właśnie przez oś kółeczka. Tak samo było to zrobione w odkurzaczu Z325. Ten przewód dzięki temu gdzieś tutaj nigdzie się nie plącze. Czy działa tutaj zwijacz przewodu? Wygląda na to, że tak. Możemy na chwileczkę spróbować podłączyć ten odkurzacz do zasilania. Ja go podłączę przez regulator napięcia przy troszeczkę obniżonym napięciu. No, nie będę bardzo rozwijał tego przewodu. O, on nawet zaczyna od razu działać, czyli tak, tu go wyłączymy, tu go podłączymy. W tych odkurzaczach, o ile pamiętam, ta kontrolka pomarańczowa powinna się zaświecić od razu po podłączeniu odkurzacza do sieci. Natomiast tutaj ona nie świeci się w ogóle. Zobaczymy, co jest tego przyczyną. Tutaj, nawiasem mówiąc, jest jeszcze takie gniazdko elektryczne, które służyło do zasilania oddzielnej turboszczotki z własnym napędem. Tego chyba w akcesoriach nie mamy. Nawiasem mówiąc, mam też przysłane przez Rafała niektóre akcesoria do tego odkurzacza. Tym razem o tym nie zapomniałem, tak jak było to w przypadku odkurzacza Lutinus Model 111. Ale akcesoria obejrzymy sobie później, jak już cały odkurzacz będzie wyczyszczony, ponownie zmontowany i będziemy go testować. Dobra, czyli zwijacz przewodu działa, wyłącznik działa, lampka się nie świeci. Tutaj nawet już zaczyna przez ten filtr na wylocie powietrza całkiem nieźle dmuchać powietrze. A czy on tutaj zasysa?
Tak, i to całkiem porządnie. No i widać też, że po otworzeniu tej przedniej pokrywy tutaj jest taki specjalny wyłącznik, który również powodował, że po otworzeniu tej pokrywy odkurzacz się wyłączał. Dobra, to jest tyle, jeżeli chodzi o taki pierwszy szybki rzut oka na ten odkurzacz. Zaczynam jak zawsze od wyjęcia worka z tego odkurzacza. Worek jest niestety uszkodzony, jest tutaj posklejany taką taśmą izolacyjną. Pewnie nawet by to jeszcze do pewnego stopnia działało. Szkoda, oryginalny worek Lux, pasujący m.in. właśnie do tego modelu odkurzacza. W środku wygląda to naprawdę ładnie i całkiem czysto. Tutaj pod tę pokrywę później zajrzymy. Teraz chciałbym tak naprawdę postawić ten odkurzacz może w ten sposób, tak jak robiliśmy to już przy poprzednim modelu. Bo w tej pozycji mogę teraz łatwo dostać się tutaj do tych dwóch śrub, które trzymają całą tę plastikową zewnętrzną obudowę silnika. I odkręcam tutaj te dwie śruby. Tutaj muszę odchylić. Tę pokrywę razem ze zwijaczem przewodu mam już zdjętą. Wyjmuję tutaj dwie takie długie śruby. Natomiast tutaj jest ciekawa rzecz i to jest od razu różnica w stosunku do modelu Z325, bo tam było to inaczej zrobione. Tutaj mamy cały ten moduł wyłącznika, który jest wsunięty w tę plastikową obudowę. Potem przy montażu trzeba będzie uważać, żeby to ładnie zmontować. Mamy tutaj główny wyłącznik, który jest obsługiwany tym przyciskiem. Po prostu ten przycisk naciska tutaj na ten wyłącznik, ale jednocześnie w tym całym module mamy też dodatkowy, drugi wyłącznik, na który naciska ten drut idący przez całą obudowę odkurzacza. Jeżeli on jest wciśnięty, to znaczy, że przednia pokrywa wlotu powietrza jest zamknięta, odkurzacz może pracować. Jeżeli ją otworzymy, on się przesuwa, zwalnia tutaj przycisk tego wyłącznika i odkurzacz się wyłącza. Czyli mamy tutaj tak naprawdę dwa wyłączniki obok siebie. Ten obsługuje czujnik otwartej lub zamkniętej przedniej pokrywy wlotu powietrza. Ten obsługuje ten główny wyłącznik, który mogliśmy naciskać nogą. W ten sposób powinien ten odkurzacz, jeżeli się nie mylę, pracować, bo wciśnięty jest ten drut taki przyciskany przez przednią pokrywę wlotu powietrza. Natomiast jak on jest zwolniony, to ten wyłącznik wciska tutaj na ten element plastikowy, wciska tutaj na ten element od wyłącznika i odkurzacz przestaje pracować. W modelu 325 było to inaczej zrobione. Ten wyłącznik był troszeczkę podobnie przymocowany, natomiast ten drugi malutki krańcowy wyłącznik był zupełnie tutaj z boku zamocowany i połączony przewodami. Także to już jest pierwsza duża różnica, którą tutaj można zauważyć. Możemy zaraz spróbować to odłączyć. Aha, i tutaj widzę jeszcze dwa przewody, te fioletowe. Jeden z nich idzie tutaj do lampki i drugi kiedyś chyba też wchodził do lampki, ale z jakiegoś powodu jest, widzę, odłączony. Nie jest tutaj w ogóle do tej kontrolki przymocowany. Zobaczymy później dlaczego. Czyli ta lampka nie świeci się, ona jest odłączona. Prawdopodobnie była już uszkodzona i być może nawet powodowała jakieś zwarcie. Zobaczymy, spróbujemy to później rozszyfrować, może da się ją wymienić. Na razie chciałbym się dostać po prostu do silnika, aczkolwiek będziemy tutaj musieli odczepić jeszcze od tego wyłącznika dwa przewody połączone tam z przewodami idącymi już do samego silnika. Czyli tak, odłączam tutaj jeden przewód, może szczypcami będzie wygodniej. Jeden przewód. Nie wiem, czy to widać. Może spróbuję to jakoś troszeczkę przestawić. Może teraz troszeczkę lepiej będzie to widać. Tutaj jeden
z tych przewodów już odłączyłem i ten drugi też. O, odłączam. Jeszcze tutaj mi te przewody przeszkadzają. Zaraz zobaczymy, czy trzeba będzie je... Tak, chyba też te przewody trzeba będzie odłączyć. Czyli te mniejsze idące do tego malutkiego wyłącznika. Też je tutaj zaraz od razu wyłączymy. O, odłączyłem też te przewody. Muszę je tylko tutaj wyprowadzić, a tu jest tak dosyć wąsko. Może spróbuję to jeszcze raz na telefonie pokazać. Czyli tak, te dwa przewody, ten czarny i ten fioletowy, połączone są z jednym stykiem na tym malutkim wyłączniku obsługującym otwieranie, czy czujnik otwierania pokrywy wlotu powietrza, a te dwa przewody są połączone do jednego ze styków głównego wyłącznika. A chyba, żeby zdjąć tę plastikową pokrywę, jeszcze będziemy musieli tutaj od gniazdka tego zasilającego, na przykład turboszczotkę, odłączyć ten niebieski przewód, który jest tutaj przymocowany, bo wtedy będziemy mogli go wysunąć przez ten otwór w plastikowej obudowie. Zobaczmy. Bardzo fajnie, prosto jest to zrobione, ale zupełnie inaczej, czy w każdym razie troszkę inaczej niż w modelu Z325. Czyli teraz, żeby zdjąć to mocowanie silnika, muszę odkręcić tutaj 1, 2, 3, 4 z tych śrub. Dobrze, wykręciłem tutaj już 4 śruby razem z podkładkami. Teraz mógłbym teoretycznie zdjąć tę pokrywę, ale przeszkadza mi tutaj jeszcze to gniazdko do zasilania turboszczotki. Ja tutaj odchyliłem takie zaczepy i mogę już to gniazdko odchylić, w ogóle zdjąć i muszę jeszcze tutaj od niego jeden ten niebieski czy granatowy przewód również odczepić, bo on mi tutaj przeszkadza. Teraz to gniazdko mogę w ogóle odłożyć. I spróbujmy zdjąć teraz tę pokrywę. O, teraz wyjmuję tutaj pokrywę. Patrzę, czy te przewody mi tu przeszkadzają. Ten muszę przeprowadzić przez otwór w pokrywie. Te dwa mogą zostać. W zasadzie tutaj jeszcze w jednym miejscu tylko ten czarny, dłuższy przewód muszę odłączyć od jednej z tych blaszek, do których dotykają styki zwijacza przewodu. O, tutaj w tym miejscu. Czyli jego też odłączyłem. Mogę już teraz tę pokrywę odłożyć na bok i mamy samą tę wewnętrzną obudowę silnika. Czyli musimy potem pamiętać, żeby ten dłuższy czarny przewód połączyć tutaj podczas montażu z tym stykiem. Poza tym jest to dosyć łatwe. Tutaj nawiasem mówiąc widzę, że jak wyjąłem tę przeźroczystą wewnętrzną pokrywę, to też te boczne taśmy z napisem Electrolux 320 mogę odłożyć na bok. Uwaga, żeby one nie uległy zniszczeniu. No dobra, i teraz zdejmuję po prostu tę plastikową obudowę silnika. Tutaj znowu te przewody muszę przełożyć przez coś w rodzaju takiej przelotki gumowej. Nie wiem, czy one się tutaj ładnie zmieszczą. Momencik. Nie chcę za to ciągnąć jakoś mocno. Może pojedynczo. Najpierw jeden przewód. Teraz drugi przewód. Dobra. Ta przelotka zresztą jest już bardzo sparciała. Zastąpimy ją później jakąś inną albo zabezpieczymy te przewody taśmą, ale to już zupełnie pęka. No i teraz pozostało nam jeszcze tylko wyjąć silnik ze środka. Uwaga, bo tu jest jeszcze taka sprężynka, która dociska ten silnik do wierzchu tej plastikowej obudowy, żeby ona nie zginęła. I po prostu wyciągamy silnik. On już nie jest tutaj w inny sposób przykręcony. A tu po wyjęciu silnika jeszcze została w środku tylko taka guma, w której ten silnik jest osadzony i którą jest uszczelniany. Możemy teraz zajrzeć tutaj do tej części, w której znajdował się silnik. Trzeba to będzie w środku wyczyścić i odkurzyć. Przepraszam Was, tutaj nie jestem pewien, czy jak gdzieś na filmie nie powiedziałem, że jeszcze zdejmiemy tę listwę, bo pod nią idą przewody do wyłącznika w pokrywie
wlotu powietrza. Natomiast no kompletna bzdura, pomyliło mi się, przepraszam, z odkurzaczem Electrolux D730. Tam był w pokrywie wlotu powietrza taki dosyć skomplikowany podciśnieniowy wyłącznik. Natomiast tutaj przecież ten element skorelowany z tym małym wyłącznikiem, który już oglądaliśmy, pełni dokładnie tę funkcję. Żadne przewody tam już do tej pokrywy wlotu powietrza nie idą. Czyli mamy w zasadzie cały ten odkurzacz rozmontowany. Ten cały mechanizm, który znajduje się w tej pokrywie wlotu powietrza, obejrzymy sobie troszeczkę później, jak już zmontujemy tę część, z powrotem zmontujemy tę część z silnikiem. Będzie to, myślę, prostsze i nie będziemy mieć tutaj tak bardzo dużo części na stole. Także to możemy zrobić spokojnie troszeczkę później. Tutaj postawiłem ładnie na stole wszystkie te elementy, na które dzisiaj rozmontowaliśmy odkurzacz, czyli mamy tutaj cały ten główny korpus, obudowę odkurzacza, mamy pokrywę wraz ze zwijaczem przewodu, mamy tę przeźroczystą pokrywę, która jest mocowaniem silnika, dociska ten silnik w całym tym korpusie, mamy plastikową obudowę samego silnika z taką sprężynką, która amortyzuje tutaj silnik. No i mamy cały ten silnik z taką piankową jeszcze tutaj uszczelką i z taką gumową uszczelką na tym układzie zasysającym powietrze. No i kilka drobiazgów, tak jak ten zespół z 2 wyłącznikami i gniazdko do podłączenia turboszczotki. A wszystko to tak naprawdę jest trzymane przez łącznie 6 śrub. To są 2 długie śruby, które trzymają tę obudowę razem ze zwijaczem i 4 krótsze śruby, które trzymają to mocowanie silnika. To jest właściwie wszystko. Najwięcej czasu zajęło nam chyba tutaj odłączenie i rozeznanie się w połączeniach tych przewodów. Tutaj mogę jeszcze ewentualnie zdjąć tę kratownicę z wylotu powietrza, wyjąć stąd filtr, który no nie wymienię takiego, bo identycznego nie mam, chyba żebym go wyciął z jakiegoś kawałka fizeliny, ale ja go po prostu odkurzę. I odkurzę tutaj oczywiście też wszystkie zakamarki tego odkurzacza, żeby on był czyściutki przed ponownym zmontowaniem. No i przyznaję, że na tym chciałbym ten dzisiejszy odcinek zakończyć. Staram się ostatnio unikać robienia takich bardzo długich, nie wiem, godzinnych czy ponadgodzinnych odcinków. I tak nie jest źle, bo rozmontowaliśmy ten odkurzaczek, zobaczyliśmy jak jest zbudowany i zobaczyliśmy też mniej więcej jakie różnice tutaj występują w stosunku do odkurzaczy Z325, takie jak już z jednego z odcinków na tym kanale znamy. Przypominam, dzisiaj rozmontowaliśmy na części odkurzacz Electrolux Z320 produkowany w latach 1971-75. Ten pochodzi prawdopodobnie z roku 1973. Jego następcą był właśnie odkurzacz Z325 produkowany w latach 75-79. Ten nasz, który tu oglądaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, był chyba z 77 roku. Poprzednikiem tych odkurzaczy były odkurzacze Electrolux Luxomatic Z100, produkowane od lat 60. do właśnie 71 roku. Tak sobie myślałem, czy w tym odcinku jeszcze nie wypróbujemy silnika, ale tak naprawdę włączaliśmy już ten odkurzacz na początku. Natomiast ten silnik, wydaje mi się, że trzeba się będzie nim troszkę dokładniej zająć. Zobaczcie. O, tutaj na silniku znajduje się kondensator przeciwzakłóceniowy i wyraźnie widać, że tutaj obudowa tego kondensatora jest już pęknięta, jest to tak jakby troszeczkę opalone czy osmolone, czy w każdym razie brudne, także ewidentnie ten kondensator przeciwzakłóceniowy jest uszkodzony. Ja bym go stąd po prostu wyrzucił, bo on jest już tutaj kompletnie niepotrzebny i te przewody prowadzące do uzwojeń silnika połączymy tutaj bezpośrednio z pominięciem tego kondensatora. Albo go tutaj nawet zostawimy, ale przewody będą podłączone tak, że kondensator będzie całkowicie ominięty. Zobaczymy. Wyczyścimy oczywiście też ten silnik. On powinien działać, ale nie ma sensu zostawiać takiego kondensatora, bo to może w pewnym momencie spowodować zwarcie, może eksplodować ten kondensator, o ile on w ogóle jeszcze nie eksplodował. I nawet dziwne, że ten odkurzacz z nim w takim stanie w ogóle jeszcze działa. Także to na pewno warto będzie usunąć, ale o tym zrobimy kolejny, chyba myślę, że niedługi odcinek.
Czyli na tym dzisiaj chciałbym zakończyć. A propos tego silnika, to jeszcze sobie też przypomnimy, bo o tym wspominałem w odcinku o odkurzaczu Z325, że te silniki Electroluxa bardzo przypominają troszeczkę późniejsze polskie silniki produkowane w zakładach Zelmer, na przykład silniki typu 300 czy pokrewne. Wydaje mi się, że jednak w jakiś sposób te polskie silniki były tymi silnikami od Electroluxa inspirowane, czyli korzystano z najlepszych dostępnych wówczas wzorców. Bardzo mnie ciekawi, jak wygląda silnik w tym wcześniejszym jeszcze modelu Electroluxa Luxomatic Z100. Mam nadzieję, że też go sobie kiedyś obejrzymy. Dobra, żeby nie przeciągać, ja na tym kończę, a w następnym odcinku zajmiemy się przede wszystkim tym silnikiem, a jeszcze w następnym odcinku albo może w tym o silniku, zobaczymy ile czasu nam to zajmie. Wyczyścimy to, zmontujemy wszystko i wtedy zajmiemy się jeszcze tym mechanizmem automatycznej regulacji wyłączania odkurzacza, zależnie od tego jak bardzo zapełniony jest worek na kurz. Dziękuję Wam za dzisiaj, cześć i do zobaczenia.